Oprócz Tak płyniemy mam jeszcze drugi blog, gdzie opowiadam o książkach z dziedziny jogi. Nazywa się Yoga na stronie. I pomyślałam, że skoro czytam też książki żeglarskie, to może czasem i tutaj coś o nich opowiedzieć. Właśnie skończyłam książkę Bernarda Moitessier Długa droga. Samotnie między morzem i niebem. Tłumaczenie Krzysztof Siemiński, wydawnictwo Nautica. Autorem tej książki jest jeden z uczestników Golden Globe Race z 1968 roku. Pierwszych regat samotników dookoła świata bez zawijania do portu. I właśnie w tymże roku, 1968, wyruszyło w rejs z Wielkiej Brytanii 9 uczestników. S'inscrivent Bill King, Alex Caruso, Robin Knox-Johnson, Nigel Tetley, Bernard Moitessier, Donald Crowhurst, Loïc Fougeron. A ukończył? Jeden. Nie autor naszej książki. Inspiracją do powstania tych regat był Francis Chichester, który w roku 1966 wyruszył w rejs dookoła świata i ukończył go w 226 dni. Znaczy w sumie w podróży był dłużej ze względu na postój w Sydney, ale na wodzie 226. I wtedy chłopakom z redakcji Sunday Times zaświtało, że fajny pomysł. I w marcu 1968 redakcja ogłosiła regaty Golden Globe Race. Regaty solo, bez zatrzymywania się i bez korzystania z pomocy osób trzecich. Znaczy, jak samotne solo, to osób drugich. Bez pomocy nikogo. Trasa wyprawy wiodła przez 3 przylądki. Dobrej Nadziei, Luwin i Horn. Nagroda 5000 funtów. Rejs ukończył Robin Knox-Johnson na jachcie Suhaili. Wtedy też popłynął Donald Crowhurst, który zasłynął tym, że podawał fałszywe dane położenia, a ostatecznie popadł w szaleństwo i popełnił samobójstwo. Ale nie o tym wszystkim jest ta książka. Ta książka jest o samotnych zmaganiach Bernarda z żywiołem, z życiem, duchem, ze sobą. His most outstanding achievement was a non-stop voyage 1.5 times around the Earth, alone, for 10 months in a 40-foot sailboat named Joshua. A dlaczego Bernard nie ukończył rejsu? Wcale nie dlatego, że stracił maszt na wyjących 50-kach, sterowność albo się rozchorował. On po prostu postanowił płynąć dalej. I zamiast obrać kurs na północ w kierunku mety, obrał kurs na Tahiti. Taki kozak. Czytając książkę, uczestniczymy we wszystkich rozważaniach Bernarda. Mamy wgląd w jego życie wewnętrzne i możemy zrozumieć jego decyzję, zdawałoby się, totalnie nieracjonalną. Można się zastanawiać, czy samotność to przedsionek szaleństwa. Life aboard Joshua was intense and disciplined. Sailing through raging storms and colossal waves, Bernard Moitessier drew upon the raw power of the elements to keep awake and stay on course. Wielu z nas marzy o takiej wyprawie. Wielu z nas jest gotowych zmierzyć się z wielką samotnością, tak jak z wielką wodą. Mam podejrzenie, że wśród żeglarzy jest wielu introwertyków. Ja do nich należę i myśl o rocznej samotności na morzu mnie nie przeraża.
A jak to jest z tą samotnością na morzu? Bernard wciąż używa słowa my. My płyniemy, my widzimy. Chodzi mu o niego samego i jego jacht Joshua, który nabiera ludzkich cech, nie tylko imię. Along the way, Moitessier traveled and made friends with schools of dolphins and wandering birds. But throughout the voyage, his true companion was Joshua. Joshua is just simple. Simplicity is a form of beauty, no sophistication. That's what makes the beauty of this boat. It's part of me and maybe I am part of him, I don't know. It's a very, very, very good friend for sure. Ale nie tylko jacht jest wsparciem w jego podróży. Dźwięki, wiatr, zwierzęta, ryby, ptaki, wszystko wokół niego wchodzi w interakcję i jest źródłem emocji i przemyśleń. Bernard nabiera wrażliwości na otaczający świat. Nie możesz być w relacji z ludźmi, zaczynasz być w relacji z naturą, z otoczeniem. Widzisz rzeczy, których inni nie widzą na co dzień. Rekiny, delfiny, latające ryby, ptaki, z którymi Bernard dzieli się jedzeniem i które towarzyszą mu w drodze bardzo długo. Na Facebooku często chodzi taki obrazek, złożony z dwóch obrazków. Jeden przedstawia kulturę ego. To jest piramida różnych zwierząt i na szczycie człowiek. Drugi obrazek przedstawia kulturę eko. Wszystkie zwierzęta i człowiek w kręgu. I to drugie rozumienie świata, eko, wyraża w książce Bernard. Co jeszcze? No, małe rzeczy nabierają znaczenia. Mała kawa, tak, mała kawa, mówi z ekstazą Bernard. Niby nic się nie dzieje, a dzieje się bardzo dużo. To wyczulenie na otaczający świat na pewno poszerza skalę doświadczeń. I sprawia, że inaczej rozumie się świat. Wydaje się, że co tam, żegluje facet, nic się nie dzieje. Znaczy, dzieje się jak jest sztorm, a poza tym nuda. Tymczasem każdy podmuch, każde skrzypnięcie, plusk fali jest źródłem doświadczenia. Myślę, że to piękne przeżycie, warte odkrycia przez każdego z nas. I jeszcze jedno. Każdy dzień to wzloty i upadki, bo człowiek jest tak bardzo zależny od okoliczności. Dla mnie to jest najciekawsze w żeglowaniu. Masz to, co daje ci natura i musisz to wykorzystać. Przyjąć to, co może ci posłużyć i pogodzić się z tym, co jest przeciw tobie. Wymaga to wszystko oprócz wiedzy, rzecz jasna, kreatywności, otwartości i wrażliwości. Bernard opowiada o tym, jak prowadził kursy żeglarskie na Morzu Śródziemnym. Nie chciał, żeby jego uczniowie używali kompasu. No, to były lata 60. I pisze: moi załoganci musieli sterować w taki sposób, żeby falę podnoszoną przez Mistral mieć lekko z prawej, od rufy. W nocy punktem orientacyjnym była gwiazda polarna za rufą, o małą dłoń względem lewej rufy. Na początku nie mogli zrozumieć mojego uporu co do eliminowania kompasu, tego bóstwa zachodu. Jednak
W zamian zaczynali rozumieć dialog nieba i morza z jachtem. W pewnym momencie świat ludzi zaczyna się Bernardowi wydawać odrażający. Pogoń za sławą, karierą, gadatliwość, chaos, pustota, do której nie chce wracać. Bernard pisze: nienawidzę spotkań z lądem. Zakłócają spokój. Zmieniają wewnętrzny, bardzo powolny, po pewnym czasie spędzonym z dala od pokus czyhających na brzegu, rytm życia żeglarza, który bezpiecznie czuje się na pełnym morzu, porządkującym wszystko tak jak trzeba, bez przebaczenia, ale i bez podłości. W którymś momencie pisze: w oczach żeglarza brzeg często wygląda jak wielki zbrodniarz. I tak, zamiast płynąć ku mecie, która, rzecz oczywista, jest na lądzie, w pewnym momencie wychyla ster i płynie ku przylądkowi, który już minął w tej podróży. Przylądkowi dobrej nadziei. Piękna książka, według której żeglowanie i życie w ogóle jest pełne poezji. Ale nie tylko takie tony tu znajdziemy, bo na końcu książki jest dodatek, w którym pojawia się wiele konkretów, porad dotyczących kwestii praktycznych, technicznych czy, zdrowotnych, dotyczących przetrwania na oceanie. Mimo upływu lat i innych możliwości technologicznych, na pewno sporo tu informacji przydatnych, wspomagających rozumienie żeglarstwa. Cześć. Cześć, hej. Hello. To my pływamy. Może nas zasubskrybujesz? To będziemy się widzieć częściej. To nam bardzo pomoże. Dzięki. Dzięki.